Cześć, witajcie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią jedziemy właśnie na święto Żonkila. Fête de Jonquille. Na szczęście pogoda dopisuje, jest słonecznie, przynajmniej u mnie, chociaż wieje stosunkowo zimny wiatr. No zobaczymy, jak to będzie. To w 1964 roku został utworzony komitet festiwalowy, dzięki któremu zaczęto organizować w następnych latach święto Jonquilla w Saint-Étienne-de-Montluc. 11 kwietnia 1956 roku została zorganizowana po raz pierwszy impreza. W niedzielę palmową tydzień przed Wielkanocą. Przed terminem imprezy na początku jesieni mieszkańcy każdej dzielnicy spotykają się, żeby wybrać temat na daną imprezę, a pomysły są dostarczane przez wszystkich. Po ustaleniu tematu każda osoba udziela się w rozwoju projektu zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Na konstrukcję użyte jest kilkaset metrów drutu, który trzeba przygotować, pogiąć i zespawać. Oprócz tego kilkadziesiąt metrów siatki, którą to używa się do pokrycia konstrukcji i służy jako wsparcie dla żonkili i mchu. Oprócz tego używa się szary mech lub porost, który zbiera się z kamienistego gruntu. Żonkile są zbierane w ostatnim momencie, aby zachować jak najdłużej ich świeżość. Każda z dzielnic ma swoje miejsce zbioru w porozumieniu z właścicielami lasów lub łąk. Na każdą figurę użyte jest nawet od 400 000 do 800 000 kwiatów, w zależności od figury objętości. Nie ma więc mowy, żeby źródło żonkili uległo wyczerpaniu. W przeddzień festiwalu wszyscy pracują na zmianę, aby nakuć żonkile, a żonkile powinny być ustawione wystarczająco daleko, żeby nie zwisały. Często trzeba używać kleju lub ciąć łodygi. Kobiety natomiast przygotowują kostiumy na imprezę. Pobierają one wymiary na 20 do 30 osób, oceniają długość materiałów do kupienia, wybierają tkaniny, które odzwierciedlają najlepszy efekt, jak również akcesoria do nich.
tym procesie nie bez znaczenia jest udział doświadczonych krawcowych, ale również pomoc praktykantów. Swoją wyobraźnią, zdolnościami manualnymi i oryginalnością może popisać się każda osoba. Konstruktorzy muszą pomyśleć również o oświetleniu na nocną paradę, jak również o wysokości konstrukcji, żeby zabezpieczyć przewody elektryczne przecinające ulice. Jak również wszyscy muszą pamiętać o panowaniu jednej zasady, że można używać tylko mchu i żonki. Należy też pamiętać, że w paradzie bierze udział kilka orkiestr z okolicznych miast i miasteczek. A impreza w 2022 roku to już 56. edycja. Również przez ostatnie 2 lata impreza nie była organizowana ze względu na wiadomo co.